Cześć kochani, dzisiaj będzie trochę inny vlog. Dzisiaj potrzebuję kupić kilka rzeczy do domu i postanowiłam, że zabiorę Was ze sobą do sklepu. Ale nie będzie to IKEA, nie będzie to też F-Idea, ani żaden inny sklep, który przypomina polski Obi, Castoramę czy jakąś inną mrówkę. To jest sklep, do którego wchodzi się po jedną rzecz, a wychodzi się z co najmniej 5. Jaki to sklep, opowiem Wam za chwilkę. Dzisiaj jedziemy do tak zwanego Uygun AVM. AVM po turecku to Alışveriş Merkezi, czyli centrum handlowe. Uygun ma wiele znaczeń, ale w tym kontekście oznacza korzystną, przystępną cenę. I nie będzie to sklep typu galeria handlowa, bo jednak nazwa to AVM, czyli galeria bądź też centrum handlowe, to będzie bardziej po prostu jeden taki większy sklep, tudzież dom towarowy. I co w takim Uygun AVM można będzie znaleźć? Na pewno będą tam rzeczy do domu, czyli coś, co potrzebujemy do kuchni, do łazienki, jakieś dywany do pokoju i tak dalej. No i będą one w korzystnej cenie. I to jest sklep, do którego nie przyjeżdża się raz na kilka miesięcy, żeby zrobić zakupy. To jest sklep, do którego się wpada po drodze. To jest sklep, do którego przychodzi się bardzo często, dlatego że rzeczy, które kupujemy w Turcji, są one w tureckich domach, to nie są rzeczy takie, które użytkuje się przez kilka bądź kilkanaście lat. To są rzeczy, które służą temu, żeby je użytkować i jak się zużyją, to po prostu chodzi i kupuje się nowe. Także zapraszam Was do Uygun AVM. Jedziemy. Dobra, słuchajcie, dotarłam już. Jestem przed tym naszym Uygun AVM. Zapytałam o pozwolenie i dostałam pozwolenie, żeby nagrywać w środku, więc fajnie, bo będę mogła to nagrywać bez skrępowania. Także idziemy. No i słuchajcie, co możemy zobaczyć na samym początku. Zobaczcie, tutaj są takie zestawy. Zestawa, bardzo ładna zestawa, ale bardzo droga. 14 000. Tutaj mamy kawał takimy, czyli taki zestaw śniadaniowy 5800. Lira w tym momencie to jest około 12 zł. Także możecie sobie policzyć. Co tutaj jeszcze mamy? Talerze, bardzo fajna zestawa. 4500, zestaw 24 sztuki. Bardzo fajne. Zobaczcie, tutaj takie zestawy do herbaty albo do kawy. 150 lira, taka filiżanka. Fajnie, ręcznie malowana. Tutaj taka trochę z Halloween. Cappuccino. £150. Tutaj chyba taki jest zestaw śniadaniowy. Bo jak wiecie, w tureckich śniadaniach się podaje dużo takich małych rzeczy. Oj, coś mi się podoba. 120 lira, ale śliczne. Fajne, takie śniadaniowe właśnie.
Małe talerzyki. 180 lira. Podstawki do herbaty, chyba zestaw. 350. Ale te miseczki mi się bardzo podobają na jakieś orzeszki czy coś. Ale fajne. 320 lira. Bardzo fajne. Tutaj słuchajcie, też takie typowo śniadaniowe, żeby coś położyć. 160 lira, większe 180. Ale fajne te miseczki, półmiski. 400 lira, trochę większe. Co tutaj jeszcze mamy? Słoiki, chyba na jakieś przyprawy. 80 lira. 150 lira takie, trochę mniejsze, fajne. No na pewno trochę inna przykrywka niż zawsze. Tutaj na kawę 150 lira, bardzo fajne, żeby aromat nie uciekał. I trochę większe na suszoną herbatę. Tutaj na makarony 270 lira. Zobaczcie, tutaj macie następny taki, nie wiem czy będzie widać, taki zestaw do śniadania albo do jakichś takich orzeszków, daktyli, oliwek. Ile to kosztuje? 500 lira. Tutaj też śniadaniowy zestaw, ale cały szklany, 1000 lira, bardzo fajny. Co tutaj jeszcze mamy? Zestawy takie do przypraw. 680 lira, też fajne. Takie bambusowe, drewniane. I ten zestaw też jest fajny, 990 lira. No to jest niecałe 100 zł, pewnie około 80 zł. Zestawy do kawy po turecku. Takie filiżanki 2, 4, 6 na 6 osób. A tu zobaczcie, jaki fajny kształt. Tutaj można tą filiżankę postawić i do tego zawsze tutaj jakąś małą lokmę albo coś słodkiego się stawia obok. Bardzo ładne. Złocie też ładne. 1250 lira. To jest z Ataturkiem. 400 lira, ale tylko dwie filiżanki. O, zobaczcie tutaj. No. Jeszcze nie wiem, czy mi się uda wyciągnąć. Słuchajcie. No, klasa. Wow. Turecki styl, nie? Wow, 2800 lira. A tutaj takie fajne z okiem proroka. Śliczne, jeszcze widzę tutaj taki fajny zestaw. Zobaczcie, jaki talerzyk fajny do kawy. Także tą filiżaneczkę sobie kładziecie. I obok jest miejsce od razu, żeby coś słodkiego postawić. Ale śliczne, piękne. Tutaj do oleju czy oliwy 250 lira.
Różne kształty. 650, taki podwójny zestaw, tylko że to szkło jest bardzo, bardzo cienkie. Mam nadzieję, że muzyka nie będzie przeszkadzać. Tutaj takie małe dzbanuszki, ta górna część od dzbanków na herbatę. Ładne. 350 lira. A słuchajcie, 30 pewnie 32 zł. Bardzo fajne. Na 250 lira. Co tutaj jeszcze mamy? Takie silikonowe łyżki. Tutaj do łazienki, to znaczy do kuchni w zasadzie. Zobaczcie, taki z gąbką od razu do mycia i z płynem do mycia. No to kosztuje 350. Tutaj taki zestaw też na gąbkę, szczotka do mycia i płyn do mycia naczyń. 280 lira. 140, 350. Też takie typowe śniadaniowe, albo żeby jakąś poczę albo aćmę włożyć. Tace, które w Turcji są bardzo popularne, dlatego że Turcy lubią się gościć i lubią też podawać herbatę i kawę na tacach, więc to jest też fajna rzecz. O, tu takie kosze piknikowe, ale fajne. Takie małe koszyczki. Fajne. No i lampy oczywiście. Słuchajcie, tak jak ja nie lubię zakupów, tak takie sklepy akurat uwielbiam. A co tutaj? 600 lira z taką kulą. Jakieś dekoracyjne. O, to mi się podoba, ale ładne. I takie duże. To największe 1650, ale śliczne. Wow, 1250. Oj, piękne. Tutaj mamy sztućce. Sztućce w sumie są mi potrzebne, więc pewnie coś wybiorę. Wydaje mi się, że tutaj w Turcji takie rzeczy, na których podaje się ciasto, czy podaje się wypieki, czy słodycze, że to wszystko powinno być takie bardzo dekoracyjne, bardzo wystawne. I to są rzeczy, które są praktyczne, to nie są rzeczy, które zostają na wiele, wiele lat i dlatego te ceny nie są duże. Zobaczcie, 30 pewnie, nie wiem, 7 zł za taką paterę. Fajne. Słuchajcie, ale sklep się nie kończy na jednym piętrze. Teraz będziemy schodzić w dół. I tutaj chyba już są rzeczy takie bardziej praktyczne, typowe do domu, niż takie, znaczy do kuchni, bardziej niż takie wystawne, dekoracyjne. O, słuchajcie, bo właśnie takie pudełka przyszłam. 150 lira. I to jest, nie wiem, pewnie 13 zł. Takie organizery są mi bardzo potrzebne. 600 lira. Takie duże kosze też są. Deski do krojenia. Zobaczcie, i tacki. Tacki są wszędzie.
pudełka plastikowe. No pudełka plastikowe są wszędzie. Tutaj takie zestawy, trzy pudełka. 120 lira. Słuchajcie, ten sklep to jest takie chyba trochę połączenie Pepco i Action w jednym. Fajne pudełka. 180 lira. Tutaj macie jeszcze wieszaki, taboreciki, takie rozkładane. Co tutaj jeszcze zdałam na papier toaletowy do łazienki. Miseczki plastikowe. Tutaj są takie kosze metalowe na ziemniaki i na cebulę. 325 lira, dosyć duże, fajne. A ja potrzebuję, wiecie czego potrzebuję? Takiego kosza na parasole. Co tu? Też plastikowe pudełka. Patrzcie, jak ciekawie zrobione. Taki lunchbox. Raz, dwa, trzy, 4 pudełka. I to można razem zapakować. Ile to kosztuje? 100 lira. Czyli jakieś 8 zł. Lubię takie drewniane rzeczy. Zobaczcie, taki zestaw. 100 lira. Bir büyükleri 100 lira. Siz bir büyüğünü mü aldınız yoksa? Yok, bir büyüğünü almıyorum. 75K. Diyor. Takie mi się podobają, fajne podstawki jakby. Zobaczcie, miseczki 250, 350 lira. Fajne takie drewniane rzeczy. Koszyki. Böyle olur. Zamykany koszyk. A ten też fajny, 3 koszyki. Taki zestaw. Za 450 lira. A te też mi się podobają, takie plecionki. No i słuchajcie, moja ulubiona część. Tutaj można kupić szklanki. I zobaczcie, takie malutkie pojemniczki do lokum na przykład. Albo do sosów. Sos luk w sumie do sosów. 75 lira, bardzo fajne. Jakiś ketchup, majonez, inne sosy. Słuchajcie, to są kieliszki nie do wódki. To są kieliszki, w których podaje się wodę obok kawy po turecku. 100 lira, 6 takich szklaneczek. 150. A tutaj, słuchajcie, macie dżezwę. Dżezwę, o taka ciężka, fajna. Dżezwę służby, to jest taki tygielek, który służy do robienia kawy po turecku. 300 lira, ale taki ciężki, fajny. Tutaj macie większe,
A tutaj są mniejsze, takie tylko na jedną filiżankę. Tutaj jest na kilka filiżanek i całkiem takie duże. Już chyba dla całej rodziny. Ale ładny półmisek, 200 lira. O kurczę. To jest też taki śniadaniowy i słuchajcie, Pasha Bahcie. Pasha Bahcie to jest bardzo dobra firma, ale mi się podoba. Taki śniadaniowy z takimi przegródkami na różne rzeczy. Chyba kupię ten półmisek. Fajny jest. Słuchajcie, a tutaj rzecz, której też nie ma w Polsce. To jest taka miedziana, mała jakby patelnia do smażenia jajek. Na takich patelkach smaży się jajka. Albo menemen na przykład. Tutaj też macie te dżezmy. A tutaj są bordziam. Bordziam, czyli takie naczynia żaroodporne do piekarnika. Zobaczcie, 320 lira, czyli około, nie wiem, około 30 zł. Bardzo niedrogie. Kieliszki do wina, 450 lira. Szklanki do wody, 480 za 6 sztuk. I tutaj takie fajne, też zestaw takich małych półmisków, 220 lira. 6 takich w środku. I słuchajcie, szklaneczki do herbaty. Jeśli byliście w Turcji, to wiecie, w jakich szklaneczkach się pije herbatę. Jeśli nie, to właśnie to jest taki najbardziej typowy kształt takiej szklaneczki. To musi być kształt tulipana. Bo nie wiem, czy wiecie, tulipany nie pochodzą z Holandii, ale do Holandii przyszły właśnie z Turcji. Ile taki zestaw kosztuje? Zobaczmy. 6 sztuk takich szklaneczek, 220 lira, czyli jakieś 20 zł. 120, Pasha Bahcie, my chyba takie mamy w domu, tego typu. Ja jestem osobą, która tłucze szkło bardzo często i takich szklaneczek no już kupiłam kilka, jak nie kilkanaście setów. No i właśnie na tym polegają te sklepy Uygun AVM, dlatego że tutaj rzeczy muszą być użytkowe, rzeczy się zużywają i rzeczy trzeba kupować, wymieniać. Także to nie są rzeczy, które muszą koniecznie być na lata, ale te są śliczne. Ja osobiście lubię większe szklanki do herbaty i te są bardzo fajne. 850, czyli jakieś 90 zł, trochę drogo, ale jak za takie duże szklanki, to chyba fajna cena do herbaty. A te jakie mają fajny kształt, zobaczcie. $150 lira, bardzo fajne. Takie inne trochę. Ja lubię kształty szklanek do herbaty trochę takie inne. Natomiast mój mąż jest bardziej tradycyjny i on woli taki tradycyjny kształt. Co tutaj jeszcze mamy? O, tutaj mamy coś, czego też w Polsce nie ma. To jest czajdanlık, czyli taki zaparzacz dzbanek do herbaty. W tej dolnej części gotuje się wodę, tutaj do góry wsypuje się herbatę i jak woda na dole się zagotuje, wtedy zalewa się tą górną część, tą herbatę gorącą wodą, gotującą się wodą. Do tej części wtedy dolewa się jeszcze wodę do pełna, postawia się tą herbatę
zaparzoną tutaj na górę i tak przez 20 minut sobie to się to gotuje, się zaparza. Ten jest taki dosyć duży, 1700 lira, ale za duży. Zobaczymy jeszcze, jakie modele mamy. 1200, taki tańszy. Słuchajcie, obeszliśmy już teraz 3 piętra, ale jeszcze się nasz Ujgu na Weme nie kończy. Jeszcze jest jedno piętro. Idziemy do góry jeszcze zobaczyć na jednym piętrze, co tam znajdziemy. Oczywiście, przecież zapomniałam, tekstylia. Tekstylia do domu jeszcze są też. Małe ręczniczki. Ile kosztują? 100 lira w zestawie. Co to jest? Masa ortusu, czyli obrus. To jest ręcznik. 100 lira. Niedrogi. Tutaj są takie kąpielowe, duże ręczniki. Ojoj, wielkie. Ale nie ma ceny. Słuchajcie, obruski, takie serwetki, w sumie nie obruski. 100 lira. Poszewki na poduszki. Takie na sofę. Słuchajcie, wiedziałam, co robię przyjeżdżając samochodem, a nie przechodząc pieszo. Zobaczcie dlaczego. No chyba bym toreb nie zatachała do domu. No słuchajcie, i to jest właśnie Ujgun na Weme. Przychodzisz po jedną rzecz, a wychodzisz tak jak ja z 3 siatkami. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Mam nadzieję, że sklep Was zainteresował, bo na pewno znajdują się w tym sklepie rzeczy, których w polskich sklepach nie ma, dlatego że są one częścią kultury tureckiej. Dajcie znać, czy filmik Wam się podobał, czy taka forma vloga Wam się podoba. Jeśli chcecie, mogę Wam pokazać jeszcze inne sklepy, które są, albo których nie ma w Polsce, albo które są rzadziej spotykane. To wszystko z mojej strony. Do zobaczenia. Pa, pa.